No i już tym razem mamy nowy zestawik. Malinę w srebrnej wersji do Derby Sandy, silnik EBS i EBE. Teraz sobie zobaczymy, ładnie zabezpieczony oczywiście, i właściwy nasz zestawik. Teraz podniosę, bo tu się trochę nie mieszczę w kadrze. Odstawimy sobie niepotrzebne rzeczy. Nie wyrzucam, bo jak coś będzie nie tak, to oczywiście odeślemy, ale według moich danych wszystko powinno grać. I teraz zobaczymy, jak ten zestawik wygląda. On naprawdę nie kosztuje wiele. On kosztuje w okolicach 200 zł, więc to nie są jakieś kosmiczne pieniądze. On się troszkę poobijał w transporcie, być może nawet w fabryce, ale jest pięknie splanowana, błyszcząca głowica. Cylinder mamy tu z tłokiem zapakowany. Dalej, dwa pierścienie, dają dwa, jeszcze nie wiem, czy góra dół jest oznaczony. I zestaw uszczelek. O-ring? Tu chyba nigdzie nie przychodzi o-ring, a może tu przychodzi? Nie wiem, sprawdzimy to. U mnie na pewno nie było. Przyznam szczerze, że ten zestawik naprawdę wygląda całkiem ładnie. I ma napisane 49,9 cm, czyli jest naprawdę dobrze. Tak, to jest 6-kanałowy, tak jak fabryka. Ja już widzę tutaj, że te kanały w odlewie są tutaj dość nierówne, są kiepskie, nie? Na pewno będę chciał to minimalnie chociaż wyrównać, minimalnie chociażby przetrzeć, przepolerować te, bo to widać, że mogą być jakieś luźne. Tutaj szczelności nie będzie, no to jest kiepsko wykonane jednak. To już jest jednak słabe, nie? Jaka cena? Taki cylinder. Jednak ile by się nie zapłaciło, to się chce, żeby to się dało w ogóle założyć i żeby chodziło. To przede wszystkim jest bardzo kiepsko wykonane. Ale to pójdzie pilnik. Ja tu prawdopodobnie zrobię jakieś minimalne przepolerowanie kanałów. Tu jest pełno piasku wszędzie jeszcze z tego zżeliwa, nie? Także to jest wszystko do czyszczenia. Jeżeli będę to zakładał, no to musi być jednak przeszlifowane. A jeszcze tłok. Widzę już, że jest dość luźno spasowany ten tłok. Tak jak mówię, tu jeszcze są, czuć wszędzie drobinki tego piasku z obróbki żeliwa. Wszędzie one są, więc na pewno on pójdzie jeszcze do dobrego mycia, do przepolerowania kanałów, przepolerowania to za dużo powiedziane, do wyszlifowania troszkę kanałów z tych takich luźnych części i okna będą jeszcze może minimalnie sfazowane. Oczywiście to nie będzie jakiś tam porting, tylko fazowanie kanałów, minimalne tych poziomych krawędzi i wyczyszczenie z tych syfów. Także ja lecę z tym tematem. No już skończyłem poprawiać ten cylinder. Wszystkie okna sobie, wszystkie kanały wyczyściłem z tych niepotrzebnych nierówności, z tego piasku, z nierówności odlewu. Kanał wydechowy w miarę wygładziłem, bez polerowania oczywiście, tylko tak jest wyszlifowany na gładko w miarę. I wszystkie kanały sobie, może nie tyle nawet sfazowałem, co postępiałem krawędzie. Czuć pod palcem, że nie ma ostrych krawędzi, także żaden pierścień nie powinien tutaj zahaczyć. Także już sobie to teraz myję, bo jeszcze nie myłem. Zaraz wrzucam to do benzyny, myję jak należy i będziemy zaraz to zakładać.
No już po umyciu widać jak było, jak jest. Nie no, to jest po prostu przepaść. Tutaj widać, że teraz jest naprawdę fajnie wszystko zrobione. Kanały wygładzone, okna pofazowane, wydechowy kanał gładziutki. Nie no, po prostu robią to też sklepy, ale nie dziwię się, że to kosztuje naprawdę tam chyba 150 zł, bo jest trochę roboty, ale efekt można powiedzieć, że jest naprawdę świetny. To jest już zupełnie teraz inny cylinder niż był przedtem. Ekstra. Elegancko wygląda. Dobra.